Witajcie moi drodzy widzowie, Tron and Liberty Butcher Canyon, czyli Duke Magna, kolejny boss i omówienie jego mechanik, które są bardzo proste, jeden z najprostszych bossów. Na początku tylko wspomnę, że to co zobaczycie takich dwóch szamanów, to najważniejsza u nich mechanika jest taka, że trzeba ich jednocześnie zestunować, ogłuszyć, żeby zadać im obrażenia. No niektórzy o tym wiedzą, niektórzy nie wiedzą, u mnie się zdarzyło też jakieś partie, że nie wiedzieli. A jeśli chodzi o samą już tutaj mechanikę walki z Duke'em Magna, najważniejsze to są te rzeczy, że jeśli on zacznie mówić i zacznie kastować masowy skill, no to warto zrobić oczywiście blok. Również jego ataki są masowe pod względem tego, że rzuca, jak sobie tutaj zauważycie, takie ognie magmowe i nie stoimy w tym miejscu, zawsze trzeba się przesunąć. Niektórzy się nie przesuwają i otrzymują bardzo duże obrażenia. Jest jeszcze taki atak ogniowy na cały okrąg, który tutaj sobie też zobaczycie. Jeśli chodzi o ten atak okrąg, to musimy podskoczyć. Blok na to nie działa, jeśli zrobicie blok, to po prostu was przewróci. A teraz przejdźmy do takiego omówienia najważniejszego. Pierwsza jego jakby taki stage to jest to, że on zamieni nasz owce i musimy lecieć do takiego czerwonego kryształu, zabić tam szamana i wtedy z tej owcy się przemienimy. Ale ważne jest to, że tutaj są 3 kręgi, więc jak sobie zobaczycie te kręgi, musimy tam wyprowadzić jedną osobę. Jedna osoba jest zmieniana w owcę i musimy podejść do kręgu. Ważne jest to, że jeśli wejdziecie na te ogniste jakby kręgi, no to dostaniecie stuna i nie będziecie się mogli ruszyć. I przeważnie jest większa szansa, że raczej umrzecie od razu, bo jeśli tutaj się akurat załaduje boss, no to uderzy masowym atakiem i zabija każdego na strzała. Czasem był bóg, że można tam przeżyć ten strzał, ale to jest bardzo rzadkie, więc warto nie próbować. Chodzi o to w tej mechanice, że pierwsza osoba, która jest owcą, no musi podać tą owcę dalej i chodzi o to, żebyśmy do pierwszego kryształu podlecieli czerwonego najbliższego. Czasem teamy się nawet omawiają, do którego kryształu będą biegać i chodzi o to, żeby po prostu ta owca się przemieniła, wszyscy przeżyli i było super. Jeśli chodzi o kolejny stage, ataki są podobne, znaczy ataki są nawet powiedziałbym identyczne, dalej bije masowo tam 2 skille plus dodatkowo ten skill z góry. I jeszcze ten skill, który tak naprawdę tym ogniem bije na cały obszar. I mechanika później jest taka, że na przykład nie zmienia nas w owce, stunuje jedną osobę i reszta osób musi szybko wyskoczyć z kręgu i podlecieć do 2 czerwonych kamieni i je skastować. Tak jak tutaj sobie zobaczycie, na tej zasadzie to tak działa i ta mechanika jest po prostu powtarzana, nie ma jakby nic więcej, więc ta mechanika jest bardzo prosta, łatwo się jej nauczyć i warto jej się nauczyć, żeby po prostu ludzie nas nie wyrzucali z party, nie marudzili. No i żebyście po prostu mieli całkowitą swobodę, żeby też na przykład nie otrzymywać dodatkowych obrażeń, wiecie kiedy zrobić unik. Przeważnie jak każdy boss mówi, to znaczy, że jakaś masówka się tam już ładuje i trzeba po prostu tego unikać. Jeśli wam się poradnik podobał, to super, moim zdaniem jest prosty, czytelny i za niedługo będzie oczywiście następny poradnik o kolejnym bossie. Może weźmiemy coś trudniejszego, jak na przykład Shakai, no bo to jest taki jeden z trudniejszych, mocniejszych bossów i tam już trzeba troszkę więcej omówić.